Miałam do Ciebie naprawdę bardzo dużo pytań, jednak znowu nie widziałam Cię na próbie, pewnie z powodu choroby. Jak się czujesz? Tak, ale też z powodu tego, że już staram się nie chodzić na próby, skoro mamy jeden team ludzi, jeden stół, na którym można to wszystko przygotować i ja mam zawsze taki sam dźwięk, więc jakby nie potrzeba tego, żebym była na próbie, więc odpoczywam. Dzisiaj byłam na rehabilitacji, na masaży, bo mam problem z kręgosłupem, oczywiście z powodu auta, więc będę musiała chodzić na fizjoterapię. I też dzisiaj Pan powiedział, i tak te problemy z chorobą się robią większe i większe, ale nie, skoro nie musimy być na próbie, to jakby nie jeżdżę, nie tylko z powodu tego, że muszę mieć więcej czasu na rozśpiewanie, ale też z powodu tego, że dzisiaj było tutaj wiele fajnych rzeczy do pozwiedzania, więc też trochę postanowiłam wiedzieć, dokąd przyjeżdżam, a nie tylko Proszę. No, więc tak teraz mam taki nowy styl. Ale i tak zawsze przyjeżdżam ze skłębą i jeździmy razem, więc jestem wcześniej, ale... Ale jednak słyszę chrypę w głosie, czyli te problemy z gardłem ciągle nieustannie. No tak, ciągle nieustannie, ale to jakby nie można tego ustać, kiedy się gra co tydzień, więc... No ale no właśnie, tak kochasz muzykę, tak kochasz koncerty i swoich fanów, czy jednak to wrodzona jakby odpowiedzialność za organizację, za wszystko, za jakieś tam... Wiesz co, wszystko z wszystkim, bo po raz pierwszy chyba w życiu musiałam odmówić 2 koncerty z powodu choroby. Jeden w Czechach i bodajże jeden na Słowacji. Teraz, w czerwcu. Nigdy mi to się nie zdarzyło, ale jakoś tak ciągle na pierwszym miejscu mam po pierwsze fanów, bo nie chcę, żeby pomyśleli, że ich olewam, a po drugie, żeby organizator nie był zawiedziony, więc... Ale gdzieś tam to zdrowie idzie na drugą kolej, a to nie jest dobrze. To nie jest dobrze, bo to też może mieć takie konsekwencje długotrwałe, więc więcej Wam chyba powiem na zlocie w sierpniu, bo to już będzie po wszystkim, co mnie czeka. No właśnie ja uwielbiam to w Tobie, że przychodzisz mi, ja mam kartkę pytań, a Ty przychodzisz mi z pierwszego na ostatnie. Dziękuję. Więc może, co z tym zlotem? Jakieś atrakcje? Bo Bartek nam mało zdradził, ale Ty jesteś bardziej gadatliwa, więc może się coś uda. Wiesz, to są bardzo fajne atrakcje przygotowane. Bartek bardzo super to przygotowuje z konsultacją ze mną. Będą gry, zabawy. Chcemy z tego zrobić taką tradycję. Bodajże właśnie w Złotoryi. Chcemy, żeby to była impreza naprawdę międzynarodowa i według tego, ile osób jest zgłoszonych, jak na razie to wygląda to na rekord w ogóle Polski, co dotyczy zlotów, więc bardzo fajnie. Bartek to tam ogarnia pod względem takim, kurde, że bo to jakby jest też trudno zafinansować coś takiego, a Bartek to jakoś tam stara się robić, żeby też dla fanów to były jak najmniejsze koszty. Ale jednak troszeczkę to się rozwinie. Słyszałam od Bartka, że będzie to bardziej masowa impreza. Bardziej masowa impreza z tym, że chciałabym utrzymać zwłaszcza ten koncert i tą rozmowę taką w klimacie takim mniejszym. Nie możemy już się zmieścić do tego teatru, gdzie byliśmy. Tam już jakby nie pozwala nam ilość osób, ale nie chcę z tego robić openerowej imprezy takiej, bo nie chcę dać Wam koncertu zwykłego, jak jeździmy po Polsce, ale chcę, żeby to było takie utrzymane w takim klimacie intymnym, jak było. No, witaj komarze, to są moi najbliżsi przyjaciele, kochani. Więc chciałabym, żeby to było utrzymane w takim klimacie, ale będą takie jajcarskie w ogóle zawody i tak dalej. Tak nie tylko będzie płukanie złota. Dobra, to Cię nie wypytuję, żeby fani mieli niespodziankę. No, będzie fajnie, myślę. A co z tymi koncertami biletowanymi? Bardzo mało ich gracie. Jeden tutaj jesteśmy w Złotowie, więc właśnie teraz. Wiem, że Ty za bardzo nie masz na to wpływu, ale z drugiej strony, czy lepiej Ci grać na koncertach otwartych do masowej publiczności, czy właśnie do tych stricte swoich fanów? Koncerty biletowane, wiadomo, jest ich mniej, ale są ciekawsze. Wiesz co, dla mnie, ja dzisiaj przyjechałam, się dzisiaj dowiedziałam, co jest koncert biletowany. Ja nie wiedziałam, co jest koncert biletowany, ja po prostu dostaję termin, miejsce i jadę, bo chcę odwiedzić fanów w największych zakamarkach Polski i jest mi to tak naprawdę, nie że obojętne, to nie chcę powiedzieć, ale jest super, kiedy jest to koncert biletowany, bo naprawdę przychodzą ludzie, którym zależy, ale jednak to też impreza masowa, no podobno jest 3000 ludzi, więc to też nie jest jakiś klub i nie jest kameralnie. A po drugie to oczywiście więcej jest propozycji od miast. Ja się tego absolutnie nie boję, bo tam jest możliwość, kiedy mogę przeciągnąć ludzi cynicznych i apatycznych na swoją stronę i powiedzieć: ej, jestem tu, może bawcie się z nami i może na przykład to polubią, bo normalnie by na koncert nie poszli. Więc jakby ja doceniam walory jak jednego, tak drugiego sposobu koncertowania. I przygotowujesz płytę jazzową, czyli tak w nazwie jakby jazzową, no. Ale
co z tymi koncertami? Znowu będą takie otwarte, Nie, czy może nie. wejdziesz do klubu? Tak, to będą, ale wiesz co, teraz to się trochę plany zmieniają, bo dostaliśmy propozycję od pewnej muzycznej telewizji czeskiej, żeby nie w sensie jazzowa płyta. To by był live koncert unplugged. I będzie on nagrywany, sprzedawany i tak dalej. I jest głupota, żebyśmy wydali płytę normalną, jazzową i jeszcze unplugged, tak? No to jakby to już zupełnie nam odbiło. Więc nie wiem, czy jazzową, taką typowo jazzową nie przełożymy, a nie skorzystamy z okazji, że oferuje nam wielka telewizja nagranie unplugged koncertu, który jest w klubie, jest zamknięty, jest totalnie nasze aranżacje, jest jak coś takiego jak było właśnie z loterii, ale chyba skorzystamy z tej oferty i będzie to też trochę na jazzowo, jakby nie już tak stricte w studio, ale będziemy to grać na live'a, więc może będzie jeszcze lepiej i się bardzo na to cieszę. Ale to absolutnie jak będziemy ten projekt, to absolutnie nie będziemy mieć takiej imprezy, nie, to myślę, żeby nawet nikt nie przyszedł, a jeżeli ma to być masowa impreza dla ludzi z miasta, to oni jakby oczekują, że będzie cicho, będzie ewakuacja i tak dalej, będą piosenki, które znają z radio, a nie które tam będziemy 10 minut grać solówki, każde instrumentalne, więc... No właśnie, wspomniałaś o radio. W radio słyszymy zapowiedź piosenki Ewy, no jakiejkolwiek, La 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 i Cicha ewakuacji. Zawsze to jest Ewa Farna. Jednak masz na scenie świetnych muzyków. Ich nigdzie nie ma. Czy oni się nie buntują? Nie buntują się, bo od początku to jest stawiane jako projekt Ewa Farna i jakby kapela sidemenów tak zwanie. To nie jest zespół, który się nazywa Sisters, czy Virgin, czy Łzy, ja nie wiem. To po prostu jest Ewa Farna i muzycy. Tak samo jak koncertuje Doda i ma za sobą muzyków, jak koncertuje Ewelina i ma za sobą muzyków, jak koncertuje, ja nie wiem kto, Ania Wyszkoni, to jakby jest to piosenkarka i zespół. Od początku było jakby tak to przedstawione. Też super jest to, że fani, którzy jeżdżą na koncerty, przywiązują się do zespołu. To było teraz widać zresztą, jak Łukasz musiał odejść. Ale jakby Łukasz odszedł i byliśmy naprawdę zespołem, to jest po prostu szansa na to, że teraz zespół mógł się totalnie rozpaść. To jest strasznie niebezpieczne i jakby skoro już ludzie tak jakoś poznali mnie jako Ewę Farną, to byłoby bardzo, nie wiem, dziwne, nie znam chyba takiego czegoś, żeby z solowej piosenkarki ona poszła do zespołu, tak? Od początku jakby tak to jest zrobione, więc przez to muzycy moi mogą grać gdziekolwiek w jakichś jazzowych projektach, mogą robić sobie inne projekty i nie jest to takie stricte, że... Dobra, ale jednak Lukas odszedł. Tak. Ty już nam dałaś popisy na perkusji. Myślałam, że chociaż go zastąpisz na jeden koncert. Nie dałbym rady zaśpiewać i zagrać chyba, to nie. A może tak, ale nie cały koncert, Jezu. No właśnie, tłumy na koncertach przywiązują się do ciebie, do zespołu. I jeszcze nawet rok temu na podpisówce bardzo łatwo było zdobyć z tobą zdjęcie, autograf. Teraz jest to dość nierealne. Na podpisówce zostaje 1000 fanów. To jest, że ludzie, których de facto nie znasz, oni cię kochają. Jakie to jest uczucie? Wow, wiesz co, nie wątpię, że mnie kochają, ale jakby... No, I love Ewa Farna, cały fanklub tutaj przyjeżdża. Fanklub przyjeżdża, jestem bardzo tu wdzięczna, zresztą ciągle mam takie same podejście, po koncertach idę podpisywać i podpisuję jak najwięcej mogę, ale są takie sprawy, że teraz znowu dzisiaj przyjechaliśmy rano i dzisiaj po koncercie zaraz zamykam znowu do Pragi, czeka nas 800 km, bo niektóre osoby z zespołu muszą być rano o 8 w Pradze i jakby ja nie mogę wstrzymywać samego zespołu, więc podpisuję ile mogę, jak oni są spakowani, to ja muszę po prostu wsiadać i odjeżdżać, tak? Muszę się dostosować do większości, więc to jest ten problem. Albo mamy to, że w Elblągu na przykład jechaliśmy prosto do Kartus i nie mogliśmy podpisywać w ogóle, bo nie zdążyliśmy następnego koncertu. To są takie sytuacje. Dla mnie to jest niekomfortowe. Chłopaki mogą potwierdzić, że ja wlazłam do auta, poryczałam się i napisałam na Facebooku, że przepraszam, bo po prostu ludzie myślą, że ja to olewam. Ale dla mnie to jest niezwykle ważne się iść fanom podpisać, ale po prostu czasami wychodzi tak, że to jest nierealne. Co dotyczy tego, że ludzie kochają. Nie wiem, czy kochają. To jest takie... Ja się bardzo cieszę, jak ktoś posłucha mojej muzyki, bardzo się cieszę, jak ktoś mówi, że go to inspiruje, że go to bawi, ale ja myślę, że to jest taka inna miłość. Ja znam tych fanów troszeczkę i nie jeden chłopak by się tam dał coś nieraz zrobić. No ale dobra, nie wgłębiali się w to. Tak myślisz? Oczywiście. Pomyślę o tym, długo nie miałam chłopaka. Poznają cię fani głównie poprzez wywiady
Jesteś strasznie gadatliwa, nie możesz mi zaprzeczyć. Już na pewno 10 minut miałam koncertować. Ale no właśnie, jak jest prywatnie? Potrafisz słuchać? Czy też cały czas gadasz? Potrafię słuchać. No, wręcz odwrotnie, jestem osobą, która bardzo często jest, to się nazywa wierzbą, taką tą, do której, no to się nazywa wierzba. Ludzie, do której podchodzą i mówią o swoich problemach. Ja bardzo lubię tego słuchać, w sensie nie od każdego, szczerze, bo jakby mam też na swojej głowie dużo, ale od naprawdę bliskich przyjaciół to jestem tu zawsze dla nich i oni o tym wiedzą. I nie wiem, ja wiem, że przyjaźń jest bardzo ważna i bardzo warta w życiu człowieka i przyjaźń jest nigdy jednostronna, musi być obustronna, więc ja jestem jak najbardziej do tego otwarta i jak mam naprawdę przyjaciół, to o 3 rano podniosę ten telefon i mogę z nim rozmawiać, tak. Dobra, bo masz mało czasu, więc tak szybko do następnego pytania. Ostatnia nastka w życiu się kończy. Kurde, nie przypominaj mi tego. Przepraszam, później będzie gorzej, no ja to wiem. Ale nieważne. No, menedżerka potwierdza. Ludzie w twoim wieku przechodzą zmiany, przede wszystkim te zawodowe. Ty jednak wydajesz się artystką kompletną. Wiesz, Tak? czego chcesz? To, tak się wydaje. No ale właśnie, czy jest inaczej? Ja miałam przez rok teraz minimalnie, co nie przegaw się pojawiło, to miałam taki okres, mega się szukałam, nie wiedziałam, którędy w ogóle pójść. Trochę się odnajduję, ale każdy przechodzi taki też, że nie wiesz naprawdę, w którą stronę, czy szkoła, czy muzyka, jak muzyka, to jaka, jakby żyjesz w jakiejś rutynie, która jest zajebista, ale żyjesz w niej już 8 lat i trzeba się gdzieś rozwijać. No właśnie, może zmiana. Co z reggae? Bardzo fajnie twój głos się w klimacie reggae odnajduje. Ja Tak? uwielbiam muzykę reggae, więc uwielbiam też Lel Live, nie tylko Okej. ja, bo fani. Może coś z Thompsonem, przecież uwielbiasz Afromental. Uwielbiam Afromental. Nie wiem, czy Afromental totalnie pod reggae, ale bardzo Ale Thompson ma taką Thompson ma... reggae, no. Z Olsztyna pochodzi, z kolebki reggae polskiego. Thompson jest w ogóle w wszystkich kierunkach zarąbisty. Ja go uwielbiam, wiesz, on potrafi śpiewać rock'n'rolla, potrafi śpiewać balladę, potrafi śpiewać... Dobra, ale ty o Thompsonie, a ja pytałam o reggae. O ciebie bardziej. Nie, teraz jakby nie kusi mnie w tych klimatach, ale absolutnie się nie boję próbowania tych stylów, ale wiesz, ja tego nie czuję aż tak. To jest takie, że potrafię sobie poszaleć na scenie, a żebym cały koncert reggae dała, to raczej w tym kierunku mnie na razie nie ciągnie. Nigdy nie wiesz, co się stanie. Dobra, Więc może to już być. teraz na koniec. Tak. Wyszedł Znak. Tak, Nie wszystkim się on spodobał i pewnie to wiesz. tak. Nie spodobał się także jednym z tych największych fanów, którzy są pod sceną właśnie w tych koszulkach albo ich bez, no ale są z fanklubu. Jak to odbierasz? Boli? Nie boli mnie to, bo nie robię to po to, by zaspokoić wszystkich. Robię to po to, by być satysfakcjonowana sama ze sobą, a powiedziałam to i będę to powtarzać 10 000 razy. Pokochajcie... No dobra, ja wiem, że powiedziałaś... Nie, czekaj, daj mi skończyć. Bardziej będę szczęśliwa, jak nie będziecie nienawidzić za to, jaka jestem i żebyście mnie kochali za to, jaka nie jestem, jak powiedział jeden pan. I ja nie będę z siebie robić kogoś innego, nie będę śpiewać ciągle to samo, nie będę się nie zmieniać tylko z powodu tego, żeby zaspokoić innych, a ja będę nieszczęśliwa, bo to właśnie prowadzi do strasznej destrukcji i znam osoby, które kończą bardzo źle w takim wypadku. Ja chcę być szczęśliwą osobą, to jest moje życie. Love it or leave it alone. Jakby podoba się Znak, albo nie podoba się Znak, spodoba się inny utwór. Dobra, totalnie na koniec. Umiałabyś zrobić coś takiego jak Cedzik? Co? Ten teledysk o tych hejterach. Umiałabyś to powiedzieć fanom przy piosence? Tak, napisałam o tym już tekst na nową płytę, tylko że nie są one tak jednoznaczne jak ma Cedzik. Ja uwielbiam Cedzika, jest on fantastyczny i bardzo go pozdrawiam, o ile będzie miał okazję to oglądać, ale to by była kopia jego. On po prostu zrobił to niesamowicie, on w ogóle robi to super, to co robi, ale ja trochę jakby w innym kierunku, nie aż taką recenzją walę, więc są na płycie piosenki o tym, ale trzeba sobie poszukać to w tekście, tak samo jak Znak. Bo ja się stresuję bardziej niż ty,